Cześć, tu Radek z kanału Autostrady Polska. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jakie drogi zostały oddane do ruchu w roku 2020. Oddawane drogi będę omawiał po kolei numerami dróg. Omówię tylko autostrady i drogi ekspresowe. Oddano do ruchu, patrząc od zachodu Polski, drogę ekspresową S2 od węzła Warszawa-Wilanów do węzła Warszawa-Lubelska. Droga ma długość około 14,5 km. Posiada dwie jezdnie po 3 pasy ruchu w każdą stronę, z wyjątkiem mostu na Wiśle, który ma 4 pasy ruchu. Po drodze mijamy węzły Wał Międzeszyński oraz Patriotów. Do pełni szczęścia brakuje odcinka od węzła Warszawa-Puławska do wspomnianego węzła Warszawa-Wilanów. Oddanie do ruchu ma nastąpić w tym roku. Wtedy będzie dało się przejechać od południa całą Warszawę. Drogę budowało 3 firmy: Gulemark, Warbut i POR w latach 2015-2020. Jadąc dalej na wschód Polski, oddano do użytku autostradę A2 od węzła Warszawa-Lubelska na połączeniu A2, S2 i S17 do obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Długość odcinka to 14,8 km. Droga ma dwie jezdnie po 2 pasy ruchu z pozostawioną rezerwą na trzeci pas w środku. Po drodze mijamy węzeł Halinów na połączeniu A2 z drogą krajową 92 oraz MOP Ostrów Kania 2 i 3. Drogę budowała firma Polakła w latach 2017-2020. Do eksploatacji oddano drogę ekspresową S5 od węzła Bydgoszcz-Opławiec na połączeniu S5 z DK25 do węzła Bydgoszcz-Błonie długości 13,5 km. Po drodze mijamy m.in. węzeł Bydgoszcz-Zachód, gdzie S5 łączy się z S10, która w przyszłości dojdzie tutaj od strony Szczecina. Dalej, na węźle Bydgoszcz-Błonie, S5 odchodzi w stronę Poznania, a S10 idzie w kierunku Torunia. Na razie niestety tylko do węzła Bydgoszcz-Południe. Jadąc dalej w kierunku Poznania drogą S5, do ruchu oddano również drugą jezdnię obwodnicy Szubina oraz S5 w Nowym Śladzie od węzła Szubin-Południe do węzła Żnin-Północ. Długość dwóch odcinków wynosi 19,3 km. Po drodze mijamy węzeł drogowy Pałuki. Nie jest to nazwa miasta czy wioski, tylko regionu, gdzie się znajdujemy. Drogę budowały firmy Trakcja i Intercor w latach 2015-2020. Do ruchu oddano po przebudowie autostradę A6 po wschodniej stronie Szczecina. Jest to wspólny przebieg autostrady A6 i drogi ekspresowej S3. Oddany do użytku odcinek znajduje się pomiędzy węzłami Szczecin-Rześnica a Szczecin-Dąbie. Długość oddanego odcinka wynosi 3,5 km. Budowano go w latach 2017-2020. Do użytku oddano drogę ekspresową S7 na południe od Warszawy pomiędzy węzłem Tarczyn Północ a Grójec długości 7,9 km. Droga ta ma nawierzchnię betonową. Budowała ją firma Mota Engil w latach 2017-2020. Do pełni szczęścia, wyjeżdżając z Warszawy, brakuje odcinka od węzła Warszawa-Lotnisko na połączeniu S2, S7 i S79 do wspomnianego węzła Tarczyn Północ. Niestety, ale najszybciej pojedziemy tym odcinkiem w okolicy roku 2023. Oddano do eksploatacji 2 odcinki drogi ekspresowej S10. Pierwszy z nich to dobudowana druga jezdnia obwodnicy Kobylanki i Zieleniewa długości 6,4 km. Drogę budowała firma Strabag w latach 2017-2020.
Jadąc dalej w kierunku Bydgoszczy, oddano do ruchu obwodnicę Wałcza długości 18 km. Każdy, kto jeździł kiedykolwiek przez Wałcz, wie, jak ta droga była bardzo potrzebna. Uważam jednak, że do pełni szczęścia brakuje obwodnicy od strony południowej, żeby móc włączyć również drogę krajową nr 22 i wojewódzką nr 178. Na razie więc jest to taki sukces, ale trochę połowiczny. Drogę budowały firmy Energopol, a później m.in. POR w latach 2015-2020. Do ruchu oddano drogę ekspresową S17 od węzła Warszawa-Lubelska do końca obwodnicy Kołbieli. Długość drogi to 23,9 km. Po drodze mijamy węzły Góraszka, Wiązowna, Otwock i Ostrów. Drogę budowała firma Strabag w latach 2017-2020. Na węźle Kołbiel, z racji tego, że w przyszłości miejscowość ta ma mieć również obwodnicę południową drogi krajowej nr 50, na razie jest według mojego rankingu najbardziej zawiły węzeł drogowy w Polsce. Żeby móc pojechać od strony Grójca drogą DK50 w stronę Lublina, musimy przejechać przez 3 ronda oraz przejechać 3 razy po wiadukcie oraz 3 razy pod wiaduktem. I na koniec droga ekspresowa S61. Oddano do ruchu drugą jezdnię obwodnicy Szczuczyna, znajdującego się pomiędzy Łomżą a Ełkiem. Długość drogi to 8 km. Drogę budowała firma Polakła w latach 2017-2020. Podsumowanie. Rok 2020 w porównaniu do poprzednich lat nie był szczególnie udany pod względem długości oddanych dróg klasy A i S. Do ruchu oddano łącznie 127,3 km dróg tych klas. W tej wartości 14,8 km to były autostrady, a 93,6 km to drogi ekspresowe dwujezdniowe. Dziękuję wymienionym osobom i urzędom za pomoc w realizacji filmu. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję.